Tak, jestem fanem Everdrive'ów. Jeśli nie wiecie co to takiego, są to specjalne kartridże do konsol, w które wkłada się karty pamięci, a na nie nagrywa się romy gier. Tytuły są natywnie odpalane przez konsolę, ale z karty pamięci. Większość konsol, które korzystają ze slotu na kartridże, posiada takie urządzonko. Od razu odpowiem, że nie piracę gier, choć to zabrzmi absolutnie niewiarygodne, zazwyczaj na takim karcie mam romy gier, które fizycznie posiadam w domu. Ale możecie nie wierzyć, sam bym chyba sobie nie wierzył. Niemniej, zawsze brakowało mi takiego rozwiązania do Segi Saturn. Po pierwsze dlatego, że konsolę złamano dość późno, a po drugie nie było zbytnio pomysłów jak to rozwiązać, choć plany pojawiły się wiele lat temu. Ale w końcu i do Saturna pojawił się Everdrive, który wreszcie umożliwi nam granie z karty pamięci. Cześć! Ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja Saru, Everdrive'a do Segi Saturn. Zapraszam. Saru to jedno z najmłodszych rozwiązań, a zarazem i najstarszych. Tak, wiem, brzmi dziwnie, już wyjaśniam. Plan stworzenia tego urządzenia pojawił się w 2013 roku i przez kolejne lata nic się nie działo, aż wreszcie na początku 2024 roku twórca pomysłu się przebudził i rozpoczął wydawanie nowych firmware'ów, a pomysł oczywiście podchwycili Chińczycy, którzy zaczęli produkować owe karty. Saru należy do rozwiązań bezinwazyjnych w odróżnieniu od np. Fenrira, który zamienia nasz napęd w czytnik kart, podobnie jak to zrobiłem jakiś czas temu w Dreamcastie. Niemniej Saru jest po prostu kartridżem wkładanym w górny slot obudowy. Prosto i fajnie. Sam kart nie posiada jakichś specjalnych urozmaiceń, po prostu na górze mamy slot na karty microSD. Na tą kartę wrzucamy najnowszy firmware i gry w formacie QBIN do folderu ISO. Każdy folder powinien zawierać jeden obraz płyty i w zasadzie to wszystko. Wpinamy kart, odpalamy Saturna, który od razu uruchomi nam banalnie proste menu z dostępem do gier. Po prostu wybieramy interesujący nas tytuł i on się od razu odpala. Zanim przejdziemy do kompatybilności, kilka słów na temat menu Saru. Ogólnie wszystko jest realizowane przez plik tekstowy, w którym jest konfiguracja. Możemy tam ustawić język menu, emulację dodatkowego karta z pamięcią, czyli 1 lub 4 MB oraz, co fajne, emulację karty pamięci. Wtedy też save'y będą umieszczane na Saru. Całkiem fajne, ale też dość potrzebne, bo przecież slot, gdzie wkładaliśmy kartę pamięci, zajmuje właśnie teraz Saru. Jako że rozwiązanie jest bezinwazyjne, jeśli chcemy wciąż odpalać gry po bożemu z płyty, nadal możemy bez problemu to robić. Jednak musimy pożegnać się z funkcjonalnością Action Replay, więc nici z cheatowania. Coś za coś. Gdzieś spotkałem się z opinią, że Saru to najlepsze bezinwazyjne rozwiązanie aktualnie do Saturna. No cóż, nie jestem aż tak optymistycznie nastawiony i zaraz wam to wyjaśnię. A przy okazji zapowiem drugie rozwiązanie, droższe, ale z większą kompatybilnością, czyli Satriator, którego recenzja pojawi się niebawem. Problem z Saru jest taki, że ciężko zaufać twórcy, który przez ostatnie lata spał i nagle wyskoczył jak Filip z konopi z nowym firmware'em. Pytanie, czy kolejne update'y się pojawią za kilka tygodni, miesięcy, czy ponownie musimy myśleć o kolejnych latach. Dlaczego jest to ważne? Bo podstawowym problemem Saru jest kompatybilność, ale do tego zaraz sobie dojdziemy. No dobrze, jako że nie lubię grać z piratów, podrzucałem wszystkie swoje fizyczne gry, które posiadam na pliki ISO i wrzuciłem na Saru. Nie jest tajemnicą, że gry są w systemie PAL. Dodatkowo zaopatrzyłem się w listę kompatybilności Saru, na której nie ma zbyt wiele tytułów, ale za to wszystkie w NTSC. Już wiedziałem, że lekko nie będzie, jednakże twórca zamieścił pewną funkcję, aby samemu dostosować sobie Seek Times, który w teorii pozwoli odpalać gry, które się nie uruchamiają. Niestety musimy to wpisywać z palca metodą prób i błędów, kursując pomiędzy PC-tem a konsolą, aby sprawdzić, czy to coś da, czy nie. No a niestety zazwyczaj nie daje. Po wpięciu karta do Saturna odpalamy konsolę i mamy proste menu. Znajdziemy tutaj funkcję do wyświetlania wszystkich folderów z grami. Tytuł odpala się po wybraniu odpowiedniego foldera z grą, o ile w środku są odpowiednie pliki. Dodam, że gry powinny mieć wszystkie ścieżki w plikach bin osobno i plik Q. Również odnosi się to do ścieżek audio. Każda jedna powinna być osobno w pliku bin. Pozostałe funkcje poza update'em nie mają większego znaczenia i zastosowania na tę chwilę. Jeśli chodzi o sam update,
wrzucamy plik z firmwarem na kartę pamięci i już Saru sam zainstaluje co potrzeba. Zacznijmy od tego, że gry odpalają się błyskawicznie, o wiele szybciej niż z płyty. Jeśli tytuł się odpali i ma pliki audio zrzucone na osobne ścieżki, nic się nie tnie, wszystko działa tak jak powinno, czyli idealnie. Szybkość, z jaką działa Saru, naprawdę pozytywnie zaskakuje. Zacząłem od Sega Rally Championship. Gra, jak większość tytułów na Saturna, posiada osobną ścieżki audio, więc nie dość, że musi dogrywać się sama gra, no to jeszcze muzyka, która musi być streamowana z karta. I co? Bez problemów. Tytuł szybko się uruchamia i można śmigać niemal od razu, bez żadnych zacinek. Wrzuciłem kilka kolejnych tytułów, aby zerknąć, jak Saru sobie poradzi. Był to Panzer Dragoon's Fight, Die Hard Arcade czy Virtua Fighter. Zaciekawiły mnie gry, które silnie korzystają ze scenek FMV, jak Enemy Zero czy Panzer Dragoon Saga, ale też bez najmniejszych problemów gry działały i się odpalały w pełnej prędkości. Potem sprawdziłem gry, które korzystają z dodatkowego wsparcia kartridża z 1 MB lub 4 MB pamięci. Tych gier nie ma za wiele i głównie są to japońskie tytuły i przede wszystkim bijatyki. Czemu jest to potrzebne? Gry bez wsparcia dodatkowej pamięci mają powycinaną animację lub wręcz wycięte niektóre ruchy. Ogólnie sprawdza się to całkiem nieźle i Saru jako dodatkowy kart pamięci ma sens, choć zastosowanie w grach spoza kraju kwitnącej wiśni nie ma zbyt wiele sensu. Również możemy korzystać z Saru wspólnie z kartem do wideo CD. Podobnie jak z dodatkową kartą pamięci, zastosowanie jest nikłe, bo wszystkie gry są po japońsku i też zbyt wiele ich nie wyszło. Niestety nie posiadam tego ustrojstwa, więc tutaj nie pokażę, jak to działa. A jak sprawa wygląda z grami na kilku płytach? Sega dość sprytnie rozwiązała ten problem. Zawsze przed wymianą płyty możemy grę zapisać. Nie ma oczywiście możliwości podmienienia obrazu na nowy, więc działa to tak, że zapisujemy grę i potem uruchamiamy obraz drugiej płyty i już. Ale to bardziej zaleta samej Segi niż twórcy Saru. Jak duża jest kompatybilność urządzenia? Cóż, sprawdziłem sporo gier, no ale nie wszystkie. Niemniej, nie odpalił się loaded, który zawiesił się na ekranie ładowania oraz pierwszy bug, który zawiesił się już po intrze. Oczywiście pewnie jest więcej takich gier. Spojrzenie na listę kompatybilności pokazuje, że ogólnie raczej skupiono się na grach NTSC niż na PAL-u. Oczywiście z każdą kolejną wersją firmware'u zakładam, że kompatybilność będzie się zwiększała, o ile kolejny firmware kiedykolwiek się pojawi. No dobra, a jak wygląda cena tego ustrojstwa? Ogólnie możemy kupić kart w kilku wersjach. Może to być sama płytka drukowana, którą wsadzamy do slotu, ale opinie użytkowników są takie, że nie jest to dobre rozwiązanie, bo slot od Saturna nie trzyma płytki zbyt stabilnie i ta często traci kontakt, więc raczej wybór takiego rozwiązania powinien być ostatecznością. Sama płytka na chińskim portalu kosztuje około 400 zł. Jeśli chcemy wszystko opakowane w plastikowy kart, wydamy 100 zł więcej. Oczywiście jeśli posiadamy już samą płytkę, można też dokupić sam pusty kart, ale nie wyjdzie to taniej. Niemniej za wersję, którą polecam, zapłacimy około 500 zł. Podsumowując, Saru to bardzo dobry produkt dla osób, które chcą pograć w gry, niekoniecznie je kupując lub nie chcą korzystać z jakiegokolwiek powodu z czytnika. Rozwiązanie blokuje nam dostęp do Action Replaya, więc jesteśmy tutaj zdani na siebie i nasze umiejętności. Niemniej sprzęt jest idiotoodporny, łatwy w obsłudze i działający od razu po wyjęciu z pudełka. Zaskakuje błyskawiczne ładowanie gier, brak problemów ze ścinkami, słowem jest bardzo dobrze. Martwi mnie jedynie ten firmware i to, czy kolejny się kiedyś pojawi. Niemniej za 500 zł dostajemy dostęp do całej biblioteki gier na Saturna do zagrania od razu. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez serwis YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.